W końcu przygotowałem wyczekiwaną przez wielu recenzję słuchawek bezprzewodowych od Xiaomi, które można kupić już za mniej niż 100 zł. Zapraszam. Muszę przyznać, że cena tych słuchawek robi tutaj największą robotę i jest mocno konkurencyjna. Ale co tak naprawdę za nią dostajemy? Tak jak już pewnie widzieliście podczas unboxingu, w zestawie nie otrzymujemy kabla do ładowania, co mimo wszystko jest dziwne, nawet jak na taką cenę. Ale trudno, dostajemy za to zestaw 2 par gumek do wymiany, instrukcję w języku chińskim i oczywiście nasz case ładujący ze słuchawkami w środku. Ja osobiście nie miałem żadnych problemów ze sparowaniem tych słuchawek z telefonem i momentalnie były one gotowe do użycia. Ale słyszałem też od Was, że czasami pojawiają się problemy z jedną ze słuchawek. Z tego co wiem, to Reset powinien pomóc połączyć te słuchawki ze sobą. Jeśli chodzi o wykonanie, to zajeżdża delikatnie tandetą, bo całe etui zrobione jest z bardzo lekkiego plastiku. Ale tak naprawdę coś takiego bardzo mi odpowiada i ta tandeta jest jak najbardziej ok w tym przypadku. Cały zestaw jest bardzo lekki, a jego wymiary odpowiadają wymiarom nawet najmniejszej kieszeni spodni. Dzięki temu możemy je mieć praktycznie zawsze przy sobie. Plastik niestety trochę się rysuje i po jednym dniu w kieszeni z kluczami nie wyszedł zwycięsko. Rys jest sporo i są one widoczne. Oczywiście to moja wina, bo nie powinienem ich tak nosić, ale już wiecie, żeby na to uważać. Dzięki magnesowi klapka od case'a nie otwiera się samoistnie, a nawet gdy za nią złapiemy, to etui pozostanie zamknięte. Mimo wszystko otwarcie jest proste i wystarczy do tego tylko jedna ręka. W środku słuchawki również trzymają się dzięki magnesowi i sytuacja jest bardzo podobna. Same z niego nie wylecą nawet przy porządnych wstrząsach. Mi czasami nawet trudno je było wyciągnąć, bo niewiele wystają ponad powierzchnię etui i ciężko jest za nie złapać. Po wyjęciu słuchawki bardzo szybko parują się z urządzeniem. Z tym, że to prawa słuchawka chyba jest słuchawką główną i dopiero po jej wyjęciu następuje połączenie. Wyciągnięcie samej lewej słuchawki tak naprawdę nic nie daje. Problem pojawia się również po schowaniu tylko prawej słuchawki do case'a, bo połączenie z urządzeniem jest wtedy zrywane. Czyli tak naprawdę nie da się słuchać muzyki tylko na lewej słuchawce, jeżeli druga słuchawka znajduje się w case'ie. Jeśli chodzi o łączność z telefonem, to komunikują się one w standardzie Bluetooth 5.0. Ich zasięg ocenię na średni, czyli mogłem oddalić się od telefonu do sąsiedniego pokoju, ale raczej już przemieszczanie się pomiędzy piętrami nie wchodzi w grę. Dodatkowo, czasem podczas słuchania muzyki zdarzało mi się, że sygnał na lewej słuchawce się przerywał, czyli co 4-5 sekund lewa słuchawka milkła na ułamek sekundy i po kilku takich przerwach wszystko wracało do normy. Niestety nie mam zielonego pojęcia, z czego mógł wynikać ten problem. Bateria starcza na jakieś 2-3 godziny ciągłego grania przy jakichś 60-70% głośności, więc nie jest źle. W case'ie, który ładuje się przez kabel mikro USB, możemy doładować słuchawki jeszcze około 2 razy. Tak jak wspomniałem na początku, kabla tego nie ma w zestawie. Nie ma też żadnego wskaźnika naładowania etui, więc tak naprawdę nie wiadomo, czy jest ono naładowane, czy też nie. Wskaźnikiem tutaj mogą być słuchawki. Jeżeli ładują się po wsadzeniu ich do opakowania, no to znaczy, że bateria w etui nie jest całkowicie rozładowana. Po włożeniu do uszu słuchawki bardzo dobrze się w nich trzymają. Oczywiście można dobrać sobie odpowiedni rozmiar gumek, ale u mnie te podstawowe już były w porządku. Nie wypadają zbytnio z uszu, więc nadają się idealnie do takich sportów jak na przykład bieganie, czy w moim przypadku wstawanie z łóżka. A w tym jestem ostatnio mistrzem. No i przechodzimy w końcu do dźwięku. Tutaj te słuchawki totalnie przerosły moje oczekiwania. Nie powiem, że jest cudownie i do JBL-ów, które ostatnio testowałem, trochę im brakuje. Ale jeśli ktoś chce tylko posłuchać muzyki, to grają ok. Basy nie są rewelacyjne, ale za to wysokie tony są bardzo czyste i ja czuję w nich głębię dźwięku. Wydaje mi się, że za tę cenę nie można oczekiwać cudów, więc raczej każdy powinien być zadowolony z jakości dźwięku. Kolejna istotna sprawa to sterowanie. I tutaj jest fajnie, bo nie mamy żadnych paneli dotykowych, które aż proszą się o przypadkowe dotknięcie. Są przyciski fizyczne na całej powierzchni słuchawek, więc nie ma problemu z wyczuciem ich pod palcem, ani z trafieniem w nie. Jedyne co mi tutaj nie gra, to podczas przyciskania słuchawka dość mocno wchodzi do ucha i czuć delikatny dyskomfort. Nie wiem jak to inaczej opisać, bo to pierwsze słuchawki, w których coś takiego czuję. To takie jakby zatkanie kanału słuchowego, przez co nie słychać nawet dźwięków dobiegających z tej słuchawki. Ale wracając do samego sterowania, to pojedyncze przyciśnięcie spowoduje zatrzymanie i odtworzenie muzyki, natomiast podwójne wywoła asystenta głosowego. Nie ma znaczenia, której słuchawki użyjemy, bo rezultat będzie taki sam. Niestety tutaj mam też pewne zastrzeżenia. Poza tym, że nie ma możliwości zmiany piosenek do przodu ani do tyłu, to sam asystent odpala się nagle bardzo głośnym piknięciem, pomimo tego, że dźwięki w telefonie są wyciszone. Nie wiem dlaczego tak jest, ale zdecydowanie nie należy to do najprzyjemniejszych doświadczeń słuchowych. Jeśli zaś chodzi o izolację dźwięków od otoczenia, to jest całkiem nieźle. Podczas gdy słuchałem na nich muzyki, można było mnie wołać i wołać, a i tak nic nie słyszałem. Nie żebym bez słuchawek coś słyszał, ale tłumią dźwięki naprawdę nieźle. Słabą stroną natomiast jest tutaj mikrofon. Rozmowy telefoniczne raczej pozostają pod wielkim znakiem zapytania, bo niektórzy moi rozmówcy rozumieli mnie trochę, niektórzy słabo, a niektórzy w ogóle mnie nie rozumieli. Niestety do tego chyba się one nie nadają.
Tak naprawdę wychodzi na to, że gdyby nie to nieprzyjemne uczucie zatkanego ucha, byłyby to całkiem niezłe słuchawki w niskiej cenie, ale ze słabym mikrofonem. Teraz musicie sobie odpowiedzieć na pytanie, do czego będziecie ich używać i jeśli odpowiedź nie brzmi do oglądania YouTube podpierając ucho ręką, no to mogą się one okazać całkiem dobrym wyborem. Cenę już pewnie znacie, ale ja i tak wrzucę wam jeszcze linka do nich w opisie tego filmu, jakbyście przez przypadek chcieli je przez niego kupić. No a jeżeli film wam się podobał, to standardowo kliknijcie subskrypcję, dzwoneczek i lajka, będę za to ogromnie wdzięczny. No i widzimy się już w kolejnym odcinku, do zobaczenia, cześć!